Cześć wszystkim, z tej strony Anton. Dzisiaj przyjrzyjmy się jednej z nowości w nadchodzącym oficjalnym rozszerzeniu Beans and Alpacas do Farming Simulator 25, którego premiera odbędzie się 27 października. Do rozgrywki dołączają alpaki, całkowicie nowy gatunek zwierząt hodowlanych. Nie mówimy tu jedynie o nowym wyglądzie czy zmianie kosmetycznej na wybiegu. Twórcy zapewniają, że zaprojektowali szereg unikalnych mechanik. Między innymi dedykowany system rozwoju oraz dziedziczenia umaszczenia, bezpośrednie interakcje, w tym spacery, zręcznościową minigrę polegającą na strzyżeniu oraz nowy, rozbudowany łańcuch produkcyjny obejmujący meble oraz tekstylia. Zapraszam do szczegółowego omówienia oficjalnych materiałów, które pokazują, jak w praktyce zapowiada się hodowla tych zwierząt. Zacznijmy od etapów rozwoju alpak i można by powiedzieć, że jest to dosyć już standardowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o Farming Simulator. Mamy tutaj 3 kategorie wiekowe: nowonarodzone zwierzęta od 0 miesięcy aż do 6 miesięcy, młode zwierzęta od 6 miesięcy do 14 miesięcy, no i oczywiście powyżej 14 miesięcy mamy już dorosłe zwierzęta. Oczywiście każda kategoria wiekowa różni się tym, że zwierzęta są po prostu małe, średnie i większe. Oprócz tego pewien stosunek długości np. nóg do pozostałej części ciała jest troszeczkę zaburzony, w związku z tym te maluchy przewracają się. Mam nadzieję, że tutaj przez 6 miesięcy one się nie będą przewracały, tak jak w przypadku krów na przykład jest. Można by to jednak rozdzielić. Wielkość, a animacje przypisane mogły być na przykład 2 rodzaje animacji. Dla pierwszego miesiąca i później dla miesięcy od 1 do 5 albo do 6 mogło być to inaczej. I wydaje mi się, że te zwierzęta tak troszeczkę inaczej się zachowują niźli na przykład krowy, albo cielęta raczej. Zastanawiam się, od którego miesiąca będzie można również te alpaki strzyc. I nie mówimy tu raczej o wełnie, a raczej runo, ponieważ alpaki nie mają wełny. Natomiast je strzyżemy. To jest istotne w kontekście oczywiście łańcuchów produkcyjnych. Tutaj wydaje mi się, że mamy 2 umaszczenia, a rodzajów umaszczeń jest 5. To jest na przykład duża alpaka, biała alpaka i ostrzyżona alpaka, bo mamy już 3 teraz cechy zwierząt. Tutaj mamy srebrną, a może raczej szarą wersję. Na tym zdjęciu jest ich tutaj kilka, mamy 2 duże alpaki ostrzyżone, tu jest maluch, a tu jest chyba średnia alpaka, tak mi się wydaje. Od tej różnica jest właśnie coś takiego, taka grzywka, to już jest ostrzyżona, ale duża, bo takie mniejsze nie mają jeszcze takiej grzywki, chociaż widać, że też tego runa dużo nie mają. Tutaj widzę, no taka wersja mocno kudłata. Jeżeli chodzi o tą kwestię dziedziczenia, oczywiście fajnie by było, gdyby coś takiego było wprowadzone i Giants tutaj coś takiego przebąkuje, że będziemy dziedziczyli umaszczenie. Oczywiście ja muszę do tego podchodzić bardzo ostrożnie. Pewnie będziecie chcieli mówić, że będzie jakaś genetyka wprowadzona i tak dalej. No fajnie by było, ale nie wiem, najpierw należałoby zacząć od tego, żeby był pan alpaka, żeby były płcie, tak? Tak więc tutaj te dziedziczenie umaszczenia może wynikać tylko i wyłącznie z tego, że alpaki jako zwierzęta są jedne, natomiast mamy 5 ras. Tak jak w przypadku krów. Krowy i później mamy czarno-białe i z czarno-białej mamy czarno-białą krowę, tak? Można powiedzieć, że to jest dziedziczenie umaszczenia, bo z czarno-białej mamy czarno-białe umaszczenie. No ale do genetyki, no to fajnie by było, gdyby były płcie. Tak więc może to być tylko i wyłącznie zabieg marketingowy, żeby po prostu ten dodatek się lepiej sprzedał. A może rzeczywiście Giants zrobił coś w tym kierunku, żeby był jakiś, nie wiem, cechy bardziej recesywne na przykład, albo nie wiem, zobaczymy. Ale może to być naprawdę zabieg marketingowy, bo zanim tu wprowadzimy tego typu rzeczy, to wypadałoby wprowadzić płcie zwierząt. Takie bardzo podstawowa rzecz, tak? Tak więc podejrzewam, że w komentarzach zaraz mógłby być zachwyt jakiś, że wow, fajnie będzie i tak dalej, ale w tym przypadku oczywiście należy wziąć pod uwagę, że to jest wszystko marketing, reklama i tak dalej, i tak dalej. Należy tutaj jednak kierować się tym, co jest w podstawce aktualnie. Jeżeli Giants tutaj nie powiedział, że będzie pan i pani alpaka, to z tą genetyką to tak słabo, tak naprawdę będzie. No właśnie, tutaj jest taniec malucha, dosyć fajnie wygląda i w sumie fajnie one się zachowują. Giants jednak wyciągnął troszeczkę wnioski
z tego, jak są zaanimowane inne zwierzęta w podstawce. Tak więc tu akurat to, że one fajnie sobie brykają, to jest ok, ale nie mamy wrażenia, że one są chore, bo się przewracają. Oczywiście takie zwierzęta mogą się słaniać, jeżeli są zaraz po urodzeniu, ale nie przez 6 miesięcy, to o czym przed chwilą też mówiłem. No i tutaj mamy coś takiego pięknego. Bardzo mi się spodobała ta pomarańczowa, dlatego zdecydowałem się ją tutaj wam też pokazać. Tak więc jeżeli chodzi o te umaszczenie, przenoszenie tych cech, to naprawdę życzyłbym, żeby tak było, natomiast jak to będzie, to może będzie tak, jak wytłumaczyłem wam przed chwilą, tak jak jest. Jeżeli chodzi o wymagania hodowlane, podstawą diety jest trawa oraz siano. Oprócz wody kluczową rolę będzie odgrywała również pasza mineralna, chociaż nie jest ona obowiązkowa do przeżycia, ale stanowi warunek konieczny, aby utrzymać wskaźnik zdrowia na poziomie 100% i maksymalnie skrócić czas oczekiwania na kolejne potomstwo. W menu budowy otrzymujemy zarówno małe, otwarte pastwiska z drewnianymi płotami, jak i większe wybiegi połączone z wiatami i budynkami gospodarczymi. Jak na razie Giants jednak tych budynków nie pokazał, oprócz tego jednego w sumie budynku na tych różnych screenach i filmikach, więc podejrzewam, to za jakiś czas pokaże. Dokładnie też nie wiemy, czy tego typu budynki będą współdzielone, tak jak w przypadku owiec i kóz. Przed chwilą wspomniałem o zagrodach i do tej pory zwierzęta były w zasadzie przypisane do swoich zagród, oprócz koni, a w przypadku alpak wprowadzono system bezpośrednich interakcji. Po pierwsze, prowadzenie na smyczy. Możemy założyć alpace kantar ze smyczą i zabrać ją na spacer po na przykład terenie gospodarstwa, czy tak jak tutaj widzicie, spacerujemy po drogach czy polach mapy Cat2i. Ma to bezpośrednio przełożenie na tzw. wskaźnik zadowolenia zwierzęcia. Oczywiście spacery ze zwierzętami działają również w trybie multiplayer, co pozwala na wspólne wyprowadzanie stada ze znajomymi na serwerze. No tak to Giants tutaj przedstawia, dosyć ciekawie. No, zastanawiam się, ilu z was będzie spacerowało z alpakami na serwerach, na przykład dedykowanych. Odpalamy dzisiaj serwer na 16 osób, będziemy wyprowadzać alpaki. Może będą takie rzeczy. W sumie fajnie by było zrobić takiego streama. Wbijajcie na serwer, będziemy alpaki wyprowadzać. A ktoś mówi, o gdzie jest moja alpaka? Mamy tylko 15, a 16 osób jest. Będziemy musieli się bić o jedną alpakę. Oczywiście tutaj tak trochę humorystycznie do tego podchodzę. Tak jak we wcześniejszych materiałach już chyba mówiłem, alpaki to nie są zwierzęta, które żyją w Brazylii. Naturalnie nie występują w Brazylii i one również w Brazylii traktowane są jako niekoniecznie zwierzęta hodowlane, a wręcz przeciwnie, takie zwierzęta jak w Polsce, w zoo, w mini zoo, gdzie w niedzielę jedziemy z dziećmi, żeby pokarmiły króliki, alpaki i sarenkę. I dzika z 3 nogami. Podobnie jak w przypadku koni, mamy również i dostępne będzie czyszczenie i szczotkowanie, które buduje relacje ze zwierzęciem. Nie wiem, czy te relacje czasami nie zostaną zaburzone po ostrzyżynach, ale tak jak dobrze wiecie, będziemy mogli strzyc zwierzęta i tutaj będziemy widzieli dużą różnicę w modelu 3D. Tutaj proszę osobnik z pełnym, puszystym runem gotowym do zbioru, do ostrzyżenia, a tutaj proszę tak wygląda zwierzę tuż po zabiegu. Samo strzyżenie, jeżeli się nie mylę, Giant stwierdził, że może być automatyczne, ale oczywiście pewnie każdy chciał będzie zagrać w tą minigierkę, przynajmniej raz, tak jak ja to podejrzewam zrobię, ale może mi się to spodobać. Giant tutaj twierdzi, że mają bardzo dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o to, jak łowiliśmy ryby na dodatku szkockim. W związku z tym tutaj się odważył właśnie na kolejną minigierkę, gdzie mamy możliwość ostrzyżenia alpaki. Jak widzicie, po prawej stronie ekranu widzimy maszynkę oraz pionowy wskaźnik z ikoną. Wskazuje on poziom obciążenia i nagrzania urządzenia, tak to Giants wytłumaczył. Zbyt szybkie lub nieprecyzyjne ruchy mogą zestresować zwierzę i przegrzać sprzęt. Na dole znajduje się pasek postępu, alpaka fleece, wyrażona w procentach oraz licznik zebranych litrów surowca. Wszystko, co musisz zrobić, to po prostu płynnie wwodzić maszynką po modelu alpaki, zbierając runo i pilnując wskaźników. Teraz, dlaczego warto strzyc ręcznie?
Giants tłumaczy to w taki sposób, że precyzyjne wykonanie minigry gwarantuje wyższą jakość pozyskanego runa, co bezpośrednio przekłada się na wyższą cenę sprzedaży lub lepszą wydajność w łańcuchach produkcyjnych. Tak wygląda runo, które pozyskujemy z alpak. Jak widzicie, nie jest to wełna, tak więc to, o czym wcześniej mówiłem, alpaki i runo alpak nie ma lanoliny, tak więc nie jest alergiczne. W związku z tym produkujemy z tego właśnie wełnę. Mamy tutaj poduszki, które, tak jak powiedziałem, są na przykład dla alergików. Są też pluszaki, różne ciekawe rzeczy. To jest, nie wiem co to jest, zresztą się dowiemy. A wszystko zaczynamy od tego. Będziemy wytwarzali tą wełnę z tego runa właśnie w przędzalni. Dodatkowo, wcześniej wydawało mi się, że to będzie warsztat, ponieważ to się nazywa Oficina Araucaria. Ja sobie to przetłumaczyłem jako warsztat, ponieważ tak, w Brazylii często nazywane są warsztaty, a to się okazuje, że to jest warsztat, ale tkacki. No więc teraz widzimy, co tutaj będziemy produkowali, ale przywozimy między innymi wełnę, chociaż niekoniecznie będzie potrzebna wełna. Będzie można też produkować tutaj różne ciekawe rzeczy bezpośrednio z runa, między innymi takie małe, fajne rzeczy, pluszaki. Tutaj jest właśnie rozrysowany cały schemat produkcji i oczywiście zaczynamy od runa alpak. Możemy te runo przerobić na wełnę i później w poszczególnych budynkach możemy dalej przerabiać. Chciałem jednak zwrócić uwagę, że możemy pominąć ten etap i od razu przeskoczyć, zabrać wziąć te runo i zawieźć na przykład do tego budynku. Można tutaj sobie budować różne ciekawe rzeczy, meble. Nie musimy do tego wykorzystywać wełny. Związane będzie to z tym, że będą osobne linie produkcyjne, osobne wydajności zapewne i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest tego typu takie założenie, że niekoniecznie musimy przerabiać to na wełnę. Mamy też możliwość bezpośredniego wywiezienia i tutaj na przykład produkowania pluszaków. Aha, to są skarpetki, okazuje się, tak. No bo to jest, jeżeli zrobicie z tego wełnę na przykład, no to te skarpetki są wybitnie ciepłe. I tutaj wcześniej wspomniałem o tym, że są również poduszki. Tak więc dosyć dużo produkcji jest. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 produkcji. Oczywiście, jeżeli będziemy robili tutaj jakieś meble, no to jeszcze wymagane są jakieś deski. W przeciwnym przypadku, jak widzicie, z tylko i wyłącznie z samego tego runa można naprawdę dużo rzeczy już wyprodukować. Kolejna rzecz, która tutaj będzie generowała mnóstwo produkcji. Wcześniej omawiałem banany i tam było ich naprawdę bardzo dużo. I tutaj podobna sytuacja. Okej, to tyle w dzisiejszym materiale, w którym omawialiśmy alpaki. Najprawdopodobniej tych informacji będzie jeszcze więcej, ale na ten moment wiem tyle, na ile dzisiaj wam tutaj przekazałem te informacji. W tym materiale to wszystko. Pozdrawiam, Anton.